Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy piekli takie wielkanocne, tradycyjne tutaj w Szkocji, właściwie w całej Brytanii, bułki. Takie bułki, które są tradycyjnie jedzone w Wielki Piątek głównie. Nazywają się hot cross buns, co tak w wolnym tłumaczeniu można powiedzieć, że to są takie gorące, krzyżowe bułki, ale dlaczego gorące? Ponieważ też tradycyjnie je się je tostowane. Wszystko pokażę krok po kroku. Wszystko się robi bardzo prosto, a bułki są naprawdę przepyszne. Także zabierajmy się do pieczenia. Najpierw mieszam wszystkie składniki. Najpierw mieszam śmietanę z mlekiem, jajkiem, dlatego że wszystko powinno mieć temperaturę pokojową, około 25-30 stopni. Natomiast śmietana jest zimna, a mleko troszkę mocniej podgrzałem, więc chcę, żeby to wszystko się wyrównało. Bo jak będzie temperatura zbyt wysoka, no to drożdże mogą być, na pewno jeżeli będzie powyżej 42 stopni, to nam zabije drożdże. Więc chociaż i tak tutaj mieszam z mąką, nie daję drożdży bezpośrednio do mleka tym razem, ale lepiej, żeby było po prostu ciepłe. Teraz tak, przyprawy. Cynamon, łyżeczka cynamonu i pół łyżeczki ziela angielskiego sproszkowanego. Te przyprawy dadzą taki właśnie raz, że ciemniejszy wygląd tej bułce, temu ciastu, a i też dosyć, może nie intensywny, ale taki specyficzny smak, który z rodzynkami będzie współgrał bardzo dobrze. Dodałem jeszcze też łyżeczkę soli i teraz wszystko mieszamy, oprócz rodzynek, bo rodzynki dodamy na samym końcu. Wszystkie składniki podam w opisie, także te proporcje, które są w opisie, są prawidłowe. Tutaj dodaję drożdże suche, można dodać drożdże świeże i wtedy trzeba pomnożyć ilość razy 3. Dodałem wcześniej masło, też masło jest roztopione, ale nie może być za gorące. I 2 duże jajka. Wszystko mieszamy i będziemy wyrabiać w tym robocie z hakiem przez około 10 minut. Ciasto musi odchodzić od tej formy. Gdyby się zdarzyło, to wszystko zależy od mąki, że zobaczcie, to ciasto jest bardzo wilgotne, ono nie jest takie zbite, ale nie przejmujemy się tym, dlatego że ono, jak gluten się wyrobi, ono będzie odchodzić od tej miski. Dodałem pół mandarynki, pół soku z mandarynki do rodzynek. Może być sok z pomarańcza, może być sok z cytryny, no ale to już zmieni troszkę smak, więc proponuję, żeby to jednak był jakiś sok z pomarańcza, z mandarynki. I dałem do mikrofali na jakieś 30 sekund, żeby mi to zmiękło i ten sok znaczy się został wchłonięty przez te rodzynki. I zobaczcie, po około 10 minutach wszystko odchodzi, to ciasto się już nie klei i teraz dodaję rodzynki. Ja przekładam, dlatego że nie chcę, żeby tam jakikolwiek sok był, akurat nie było, ale gdyby mandarynka była większa, no to mógłby być sok i wtedy to ciasto byłoby już za rzadkie, więc nie chcę dodać z sokiem, tylko same rodzynki. Można tutaj dodać rumu, można dodać jakiś brandy, whisky. Ja nie daję, dlatego że no po prostu nie chcę, bo dzieci będą jadły te bułki. Nie chcę im podawać alkoholu, chociaż ta ilość była bardzo mała, ale mimo wszystko. I czekamy, aż się wymiesza. To tak na spokojnie się wymiesza. Teraz już nie robimy to szybkim. Wcześniej mieszałem w obrotach, no u mnie to było 1,5, ale to były takie obroty troszkę więcej jak powolne, pomiędzy średnimi a powolnymi. Zobaczcie, to ciasto jest pięknie wyrobione, w ogóle się nie klei do rąk, gluten się uformował i dzięki temu te bułki będą
pięknie pulchne. Teraz zrobię taką kulkę, zostawię, aż podwoi swoją objętość. Lub też dopóki nie wiem, może u mnie to trwało około godziny. Ale wszystko zależy od temperatury i wilgotności w kuchni. Teraz jeszcze tak zakładam po to, żeby mieć pewność, że te rodzynki są dobrze wymieszane i na jakieś półtorej do 2 godzin zostawiamy, przykrywam folią, żeby po prostu nie wyschło. I po około godzinie u mnie, godzina jakieś 15 minut to trwało, ciasto podwoiło swoją objętość. Ja już sobie wyłożyłem blachę, mam dużą blachę. Jeżeli macie mniejszą blachę, no to trzeba będzie to zrobić na 2 raty. Ja mam dużą blachę, wyłożyłem papierem, żeby mi się te bułki nie poprzyklejały i będziemy dzielić. Ciasto najpierw dałem troszkę mąki, ale nie dużo, bo nie chcę tutaj, żeby to ciasto miało za dużo tej mąki, znaczy, żeby było zbyt takie zbite. Ono ma mieć pulchne, ma być właśnie takiej konsystencji, jak jest. Ja nie dokończyłem wtedy, gdyby się zdarzyło, że ciasto jest zbyt miękkie i widać od razu, że ono się raczej nie wyrobi w tym mikserze, no to trzeba dodać troszkę mąki. Bo to wszystko zależy od mąki. To jest, jeżeli będziecie stosować mąkę, bo można albo mąkę chlebową, albo tą taką do ciastek 450. Jeżeli będzie mąka chlebowa, no to ono lepiej wchłonie wodę i będzie bardziej takie zbite. Jeżeli jest mąka do ciastek, no to będzie bardziej wodniste to ciasto. Dzielę sobie na 100 gramów każdy, 100-110 gramów, to zależy. Znaczy nie może być za dużej różnicy, dlatego że akurat to całość waży 1,22 kg, czy jakoś tak koło tego, więc chcę podzielić to dokładnie na 12 części. A jeżeli jedna kulka będzie miała 95 gramów, jedna 105, no to nic się nie stanie. I staram się robić jak najładniejsze te kulki, żeby one były kuliste. Najpierw tak zakładam i to jest też ważne, żeby od spodu to ciasto było zamknięte. Czyli żeby i od spodu, i od góry wyglądało ładnie. Tak właśnie zamykając rękę kulam i robię właśnie taką kulkę. No, tak właśnie coraz bardziej zamykam tą rękę i od spodu widzicie, ciasto jest jeszcze nie takie, jak powinno być i teraz jest zamknięte. I wtedy od spodu i na górze i na dole te bułki będą ładne. I super. Teraz zostawiam na jakieś kolejne 40 minut, żeby mi znowu urosły. Przykrywam już tym razem ręcznikiem, ścierką kuchenną. W międzyczasie przygotuję sobie jajko z mlekiem, jakaś łyżka mleka do jednego jajka, żeby posmarować, żeby były takie ładne, raz, żeby ładnie tak koloru nabrały, a dwa, żeby były świecące. To jest bardziej pod wygląd, no ale nie oszukujmy się. Jemy też oczami. To jest oczywiście przynośnia, ale jak coś ładnie wygląda, to i lepiej się chce jeść. To jest 40 gramów mąki i 4 łyżki wody. I z tego właśnie zrobimy te krzyże. Konsystencja musi być taka niezbyt
wodnista, ale też nie zbyt, o właśnie, coś takiego. Dlatego, że będziemy później nanosić to na bułki. Smarujemy dokładnie te bułki, znaczy to jeszcze nie bułki, to ciasto, żeby one były równomiernie, jak się ładnie zabrązowiły. Najpierw smarujemy, a potem robimy krzyże. To jest ważne. Bo jak posmarujemy te krzyżyki, to też nam się zabrązowią. A właśnie chcemy, one są tylko i wyłącznie do dekoracji. Bo ani tam smaku za bardzo nie mają. Także muszą być po nasmarowaniu tych bułek. I teraz to daję do tego rękawa takiego cukierniczego. Czy też jak nie macie, to zwykły woreczek z obciętym końcem też będzie działać. Bo ręcznie to tak ciężko byłoby nałożyć, żeby było ładne. Jak miały być nieładne, no to po co nakładać? Ja tutaj akurat nie jestem ekspertem, ale i tak wychodzą ładne. Troszkę jeszcze nie opracowałem, jak zrobić, żeby mi i zaczynało się, kończyło na bułce. Bo zawsze trochę mi ciasto na blachę, znaczy to białe na blachę spadnie, ale to nie jest problem, bo to później się odrywa. O, właśnie w ten sposób. Najpierw w jedną stronę, później obracamy blachę i w drugą stronę. Jak zrobicie zbyt wodniste, no to one będą wyciekać, więc znaczy będzie wyciekać samo z tego rękawa, więc to musi być takie właśnie dobrze dobrane. O, i prawie gotowe. Teraz będę piekł w temperaturze 190 stopni, najlepiej z termoobiegiem, przez jakieś 23-25 minut. To wszystko zależy od piekarnika. Ale patrzymy się bardziej na kolor niż na czas. I zobaczcie, przepiękne, wyszły bardzo dobrze. Bułeczki przestygły. Wyglądają przepięknie. Z jednej i z drugiej strony. Tutaj ten kawałek mąki to trzeba oderwać. Mi się troszkę rozlało. No, zobaczcie. Nic nie szkodzi, że się zrosły. To ciasto jest takie ciemniejsze, ale ze względu właśnie na ten cynamon i te ziele angielskie. No zobaczcie. Przepiękne w środku. Teraz je przysmażę na patelni żeliwnej i będą gotowe. Pięknie je stostowałem. Teraz spróbujmy kawałek z masłem. I kawałeczek z dżemem. Przepyszne. Jeszcze z dżemem. Z dżemem to już całkiem. Naprawdę bardzo polecam. Jeszcze spróbuję tą bułeczkę nie tostowaną z dżemem. I tak przepyszne. Bardziej mi smakują
tostowane, one się robią jeszcze takie bardziej mięciutkie, chociaż te są jeszcze troszkę ciepłe nawet. Także jeszcze raz polecam, ja sobie idę jeść i zapraszam do subskrypcji.